Z Bangkoku udajemy się na Koh Phangan, niewielką wyspę w północno-zachodniej części Tajlandii, tuż przy granicy z Birmą, o której przeczytałam kilka lat temu, że jest nieodkrytym skarbem Tajlandii, do tego niezbyt licznie odwiedzaną przez turystów. Żeby się tam dostać, najpierw musimy przedostać się do Ranong. Jadąc z Bangkoku macie kilka opcji do wyboru. Możecie po prostu pójść do pierwszej lepszej agencji turystycznej, która zorganizuje wszystko. Możecie wsiąść w samolot. Ta opcja, nie ukrywam, jest najszybsza. Wsiąść w pociąg do Chumpon, skąd udacie się autobusem do Ranong, albo podobnie jak my, wybrać opcję nocnego autobusu z Bangkoku do Ranong, na który bilety kupiliśmy dzięki aplikacji 12Go i kosztowały 550 batów. Będąc już w Ranong, musicie przedostać się na przystań, skąd odpływają promy na Payam. I tu również do wyboru macie dwie opcje. Wersja wolna, trwająca 2 godziny, czyli prom, który poza turystami przewozi również towary. Kosztuje 200 tajskich batów. Jest to dla nas swego rodzaju przygoda, dlatego właśnie wybieramy tę opcję. Oraz wersję szybką, trwającą 45 minut, tak zwana speedboat, która kosztuje 350 batów. Tę opcję zostawiamy sobie na powrót. Chcieliśmy mieć z wakacji w stylu Azja Express, to mamy, nie? Tak, mamy. No, plecaki są? Są, z przodu, z tyłu. Proszę bardzo. Wyścig z czasem jest? Jest, tak, jak najbardziej. Mamy godzinę, którą? Są przeszkody, są oczywiście, że są. Mamy godzinę 16 i musimy jeszcze znaleźć hotel, więc jest wyścig z czasem. Są, oczywiście. Tak, jak najbardziej. Przygód to nam nie brakuje. Jeszcze tylko trzeba znaleźć nosek. Podobnie jak w Azji Express, nie jest łatwo. Damy radę. I co nas najbardziej zaskoczyło? Znaczy w sumie zaskoczyło, nie zaskoczyło, to było trochę do przewidzenia. Ale tutaj na tej wyspie są tylko motory, nie? I tak idziemy sobie i mówię, może nam się uda jakiś transport dorwać po drodze. No to tam wcześniej to nas zaczepiali, jeszcze w ogóle w Bangkoku to już nawet nie mówię, na każdym kroku taksi. A tu idziemy już 10 km i co? I nic. Nawet jeden nas nie zahaczył. Na tej naszej małej wyspie, na której jesteśmy w tej chwili, to jest Koh Phangan. Ci Tajowie jeszcze nie przesiąkli tą wielką turystyką. Tak, są wszyscy bardzo mili, bardzo uprzejmi. Mijamy kogoś, to jest sawadika, hello, patrzą co się dzieje, nie? No. Jak co kupiliśmy sobie kokosa, to nas tam wpuścili do środka, żebyśmy sobie wypili, zobaczyli, że są zmęczeni wszyscy, łącznie z dziećmi. Także jest fajnie. I tak troszkę miejsko. Ale to właśnie o to chodziło. Tylko jeszcze aży nam brakuje. No i nam takie Azja Express wyszło, nie? No. Dzieci. Tak. Lecimy. Trzymajcie kciuki. Koh Phangan to niewielka wyspa na Morzu Andamańskim. Wyspa, która według różnych źródeł nazywana jest nieoszlifowanym diamentem, nieodkrytym klejnotem, perłą w koronie Tajlandii. Wyspa, na której brakuje typowej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy w większości poruszają się na skuterach. Wyspa, na której bywa, że brakuje prądu, na której ciężko jest znaleźć sygnał komórkowy, sygnał internetowy. Jest to wyspa dla osób, które szukają spokoju, które szukają ciszy, pięknych widoków, pysznego jedzenia. Brzmi idealnie, zwłaszcza dla osób, które potrzebują zresetować i odciąć się od świata. Więc jeśli jesteście w gronie wyżej wymienionych osób, to z całego serca polecam Koh Phangan.
Tak wygląda śniadanie w Tajlandii. Jest ryżowa zupa z dodatkiem różnych, tutaj widzę takich sosów typu pieprz. Troszkę jest szczypiorku, to nawet nie wiem, co to jest dokładnie. Co to, kochanie, może być? To jakiś, chyba to jest czosnek smażony, tak mi się wydaje, tak. A to tak jakby troszeczkę trawy cytrynowej, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Marchewka jakoś? No. Generalnie wszystko jest bardzo dobre, pożywne i polecam na śniadanie. Kryliśmy restaurację, która nazywa się nic. Nie wiadomo jak, bo nie ma nazwy. W każdym razie jest bardzo blisko plaży. My tutaj już 3. raz. Jedzenie jest jakie? Mega przyzwoite. Nie, pani jest bardzo sympatyczna, jest naprawdę przemiła, bardzo się stara. Jedzenie jest bardzo tanie, tańsze niż na plaży, o połowę. Więc jakbyście byli ewentualnie kiedyś na Koh Phangan, to polecamy. Zrobię Wam jeszcze taki look z zewnątrz, żebyście wiedzieli, gdzie przyjść, jak już tu będziecie. Za mną przybytek, w którym się zatrzymaliśmy. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Wystrój jest bardzo minimalistyczny, skromny. Wchodzimy do środka. Mamy rząd łóżek. Po drugiej stronie lustro, kilka szafek, umywalka, widok na Morze Andamańskie. No i łazienka. Typowa, skromna łazienka. Nic nadzwyczajnego. Naprawdę wystrój bardzo minimalistyczny i bardzo skromny. Ale w zupełności wystarczy. Przybytek kosztował nas... Ile nas kosztował, Misia? 1500? 1500 batów za jedną noc, czyli to jakieś 500 koron za dobę. To w sumie za 3 doby, bo 3 noce tutaj spędziliśmy, wydaliśmy 1500 koron. Pamiętacie mieszkanie z Bangkoku za 2000? No, także tak możecie mieszkać na Koh Phangan. Pamiętajcie, że tutaj nie ma ciepłej wody i z elektrycznością też bywa różnie. Przez ostatnie 2 dni 2 razy zgasł nam prąd. W ośrodku macie jeszcze do dyspozycji takie właśnie bungalowy. To jest taki bardziej ośrodek backpackerski dla turystów z małym budżetem. No ale widoki w sumie jak z ekskluzywnego resortu. Nie ma na co narzekać. Zatrzymaliśmy się w King Paradise Siam Resort, chociaż resort to trochę za dużo powiedziane, bo jest tutaj raptem kilka domków, możecie zobaczyć, i budynek z 6 pokojami. Dwa z nich widzieliśmy, są to 3-osobowe pokoje, ale śmiało zmieści się w nim nawet i 6 osób. Są 3 łóżka wielkości queen złączone ze sobą, do tego jest łazienka. Nie wiem, jakie są wielkości te pokoje, które są wyżej, a wnioskuję, że podobne. No, oprócz tego są takie bungalowy. W środku wystrój jest naprawdę dość minimalistyczny, bo znajduje się tylko podwójne łóżko i bardzo skromna łazienka. Dobra, mieszkamy dosłownie przy samej plaży. Tak, tam już jest morze. Tu jest nasz przybytek. Tak wygląda ośrodek. Tak się dostaliśmy na Koh Phangan. Jak pamiętacie, byliśmy w Bangkoku. W Bangkoku siedliśmy na terminalu Southern Bus Terminal Bangkok. Autobus nocny, to się nazywał VIP 32 do Ranong. Teoretycznie mieliśmy przyjechać o godzinie 7:25, a przyjechaliśmy o 6, nawet bym powiedziała, że chyba za 10:06. Jesteśmy wręcz wyrzuceni, wypchnięci, wybudzeni, że szybko trzeba wysiadać. Wysiadając z tego autobusu już czekała grupa mężczyzn, żeby nas szybko upchnąć do jakichś busów i songtałów. No, ja nauczona doświadczeniem, że nie wsiada się do pierwszego lepszego transportu, bo jest cena zwykle zawyżona. Poza tym oni często przekłamują, że nie ma innego transportu, nie ma innego środka lokomocji, nie dają się nawet rozejrzeć po dworcu, żeby dostać się na przystań, z której odpływają promy na Koh Phangan. Więc ja, nauczona doświadczeniem po wcześniejszych podróżach, nie skorzystaliśmy, chociaż proponowano nam cenę 500 batów, żeby nas wszystkich przetransportować do tej przystani i stamtąd na Koh Phangan. Więc tak, my wsiedliśmy w Songtała, który kosztował 80 batów za całą naszą 4. Wcześniej jeszcze poszliśmy do toalety, bo na tym dworcu w Ranong jest toaleta. Niedaleko dworca jest miejsce, gdzie można zjeść śniadanie dość wcześnie rano. Jak mówiłam, to była godzina 6 rano, więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś tak wysiada z nocnego autobusu, jeszcze się dobrze nie obudzi, jest zdezorientowany, potrzebuje chwili, żeby po pierwsze dojść do siebie, po drugie, żeby się tak trochę ogarnąć, zorientować mniej więcej w sytuacji, w jakim miejscu, gdzie się znajduje. No i na tym dworcu wystarczy odejść trochę z tego miejsca, gdzie zatrzymują się te autobusy do Ranong. Wystarczy
pójść prosto w stronę toalet, zaraz naprzeciwko toalet są kasy i zaraz obok jest bus, który zawozi Was na przystań i który kosztuje bodajże 25 batów od osoby. No, to tyle z informacji praktycznych. Mam nadzieję, że komuś się przyda, jeśli będzie się wybierał na Koh Phaja. My jesteśmy akurat przy tej głównej, przy tej największej plaży Aoyai, chyba tak to się mówi, z której jest widać przepiękny zachód słońca, który też mam nadzieję za chwilę zobaczycie. Przy naszej plaży też nie ma zbyt wielu ośrodków. Plaża jest chyba praktycznie rzecz biorąc pusta. Raptem kilka osób spacerujących. Aktualnie jest odpływ, więc plaża jest ogromna. Dobra, pokażę Wam jeszcze tylko drogę z naszego przybytku na plażę. Rồi, cái kia. Nasz środek lokomocji. Dotarliśmy tutaj. Gdzie jesteśmy, kochanie? Viewpoint na Koh Phaja. Zobaczcie, jak ładnie widać. Generalnie jakby tam mgły nie było. O, tam, to byśmy widzieli jeszcze Koh Chang prawdopodobnie. Domki. A tu na viewpoincie, proszę bardzo, mamy ławeczki. Możemy sobie wychillować się. Nie ma hałasu, nie ma zgiełku. Można sobie zamówić coś do picia, coś do jedzenia. Całkiem przystępne ceny. Jesteśmy właśnie w Zatoce Hintalu przy ośrodku Buffalo. Plaża praktycznie rzecz biorąc pusta, nie licząc tych 4 osób, które gdzieś tam w oddali się bawią. Nie ma tu nikogo. Kilka osób widziałam na wyspie. Kilka osób jeździło skuterami, kilka osób było na naszej plaży Aoyai, kilka osób tu. Nie wiem, nikt tu nie przyjeżdża? Cała wyspa jest bardzo przyjemna, bardzo miła, jest, jak to powiedzieć, no taka dziewicza. Nie jest zniszczona jeszcze całym tym takim turystycznym zgiełkiem. Gdzieś czytałam opinię, że jest nudna, że jest leniwa, że jest cenna. Faktycznie jest i trzeba przyznać, że nie jest to wyspa dla każdego. Nie jest to wyspa imprezowa jak na przykład Phi Phi czy Koh Samui. Nie dzieje się tu aż tyle jak na tamtych wyspach, ale no nie powiedziałabym, że jest nudna. Jest to wyspa dla ludzi, którzy lubią spokój. Jest to wyspa dla rodzin.
no jest bardzo bezpiecznie, nie czujemy się tu w żaden sposób zagrożeni. Nie ma tu hałasu absolutnie, nie ma tutaj głośnych imprez, nie ma tutaj takich zbiorowisk młodzieży, jak na przykład na Pipi czy na Koh Samui. Nie ma nocnych klubów, które puszczają muzykę przez całą noc. Może jest trochę senna, może jest trochę leniwa, ale to jest wyspa dla ludzi ceniących spokój. Dla ludzi, którzy chcą się oderwać od zgiełku codzienności. Tak jak mówiłam, tu w niektórych miejscach, nie we wszystkich, oczywiście, że nie we wszystkich, w niektórych miejscach nie ma prądu. W niektórych miejscach prąd jest tylko od 18 do północy. W niektórych miejscach jest przez cały czas. U nas teoretycznie jest przez cały czas, ale zdarzają się też przerwy w dostawie prądu. Jest to wyspa, gdzie nie wszędzie złapiecie sygnał internetowy, nie wszędzie złapiecie w ogóle sygnał komórkowy. Mamy tajską kartę do telefonu i chwilami nie mamy w ogóle zasięgu. Nie łapie ani internet, ani w ogóle nie da się skorzystać. Wi-Fi też jest w niektórych miejscach, nie we wszystkich. W naszym akurat resorcie jest dość słaby, jest tylko przy recepcji, nie ma w całym ośrodku. Nie wiem, jak jest w innych ośrodkach. W większości restauracji, w których jedliśmy, w ogóle nie było Wi-Fi, więc jest to wyspa, nie ma telewizji u nas na przykład, jest tylko i wyłącznie zimna woda. Nie wiem, czy to jest standard we wszystkich resortach. W naszym resorcie jest tylko i wyłącznie zimna woda. Też, tak jak mówiłam wcześniej, nie najlepszej świeżości. Więc przestrzegam przed piciem takiej wody, przed myciem nawet zębów w takiej wodzie. No co, generalnie niby jest zimna woda, ale dajemy radę. Jesteśmy tutaj już trzeci dzień, bardzo nam się podoba. Niestety trzeci dzień, już ostatni dzień, jutro zawijamy się i jedziemy prawdopodobnie w stronę Krabi. A czy do tego Krabi dojedziemy, to jeszcze nie wiadomo. Chcącym odciąć się od świata polecam Koh Phangan. Pierwsza taka wyspa, na której jestem. Niby wszyscy mówili, że Koh Lanta jest spokojna, że Koh Lanta jest taka rodzinna, leniwa. Sorry, ale Koh Lanta przy Koh Phangan jest bardzo rozrywkową wyspą, moi drodzy. Bardzo rozrywkową, jest to bardzo dużo klubów, bardzo dużo imprez, bardzo dużo ludzi. Na Koh Phangan tych ludzi nie ma prawie wcale. Większość restauracji, które tutaj są, świecą przez cały czas pustkami. Tam jakieś pojedyncze osoby tylko siedzą. Tak samo kluby, które są wzdłuż plaży, też w większości po prostu siedzą pustkami. Sezon niby się zaczął, a tego na Koh Phangan kompletnie nie widać. Dla nas fajnie. Chcieliśmy się oderwać, chcieliśmy się zresetować, chcieliśmy się wychillować i przede wszystkim chcieliśmy odpocząć. Po Bangkoku byliśmy zmęczeni. Po pierwsze, byliśmy zmęczeni chodzeniem i zwiedzaniem, a po drugie, byliśmy zmęczeni też chodzeniem z plecakami. Chcieliśmy się zatrzymać gdzieś na dłużej, tak żeby po prostu nie zwiedzać intensywnie, nie robić nic intensywnego, po prostu poplażować, odpoczywać, pochillować, po prostu spędzić czas razem. Na jedzeniu, odpoczywaniu, na rozmowach. Generalnie ta wyspa pozwala się zbliżyć. Nie ma internetu, nie ma telewizji, generalnie nie ma nic innego do roboty, jak po prostu podziwianie zachodów słońca, kąpanie się w morzu, opalanie się, tudzież odpoczynku i piciu różnego rodzaju trunków. I tyle. Tyle chcieliśmy, tyle osiągnęliśmy. Jutro się stąd zawijamy. To jeszcze nie koniec naszych przygód. Przed nami jeszcze 20 dni? Tak, przed nami jeszcze 20 dni podróży po Azji.
Jak jest? Super. Jesteśmy w Ranong. Opuszczamy Koh Phangan i jedziemy do Krabi. Tutaj stoi za mną autobusik. Zapłaciliśmy za niego 1360 batów. Także całkiem niedużo. Za 4 osoby oczywiście. Wyszło po 340 batów za jedną osobę. I 6 godzin taki autobus jedzie. Staje w jednym miejscu na 10 minut i dalej do Krabi. Autobus jak autobus, ktoś by sobie pomyślał, no kurde, no wygląda generalnie całkiem ok. Widzicie te podpórki pod kołami? Znaczy nie świadczy o tym, że ten autobus ma sprawne hamulce, tak w 100%. Poza tak się na niego patrzę i tak się patrzę i tak sobie myślę, kurczę, ten dach taki jest troszeczkę jakiś taki leciwy dziwnie. Tam troszeczkę coś odstaje za tym kołem. Tak jakby był takim jakimś poważnym wypadku, nie? Tak śmiesznie to trochę wygląda. No ale cóż, no tak wygląda transport w Tajlandii. Zobaczcie, teraz troszeczkę bliżej. O, widzicie? Za mną. No ten dach, to tak, nie wiem czy to na tej kamerce będzie tak widać, ale taki troszeczkę sfatygowany. No cóż, no. Jak ktoś się nie boi, to może jechać. O, może pattaja sobie zjemy? Ja chcę. Zjem trochę od was. Let's get the card. Zapraszam, nasze skromne progi. Zapraszam. Mamy łazienkę. Po Koh Phangan to są luksusy. Nawet bym rzekła. Sporawe. Mamy miejsce do zrobienia sobie kawy. Mamy ręczniki basenowe. Mamy nawet ciapciuszki. Mamy sejf. Wow. Mamy telewizor, mamy łóżka, mamy miejsce do pracy, telewizor, proszę bardzo, i mamy nawet balkon. Dzieci też mamy? Też mamy balkon, na którym możemy sobie siąść razem z Kangiem. I klimatyzator. Aha, a kosztowało nas to wszystko 2160 batów, czyli jakieś 678 koron za noc. Zważywszy w jakich warunkach śpimy, nie jest tak źle.